Cześć, siemanko. Witajcie w następnym, kolejnym filmie, 72 już. Dzisiaj pokażę Wam, jak podłączyłem trzeci bank energii do mojego magazynu energii, do moich Victronów. Jest to o tyle ciekawe, że to bank z ogniw używanych, które testowałem w ostatnich miesiącach. No i zobaczymy, czy uda się to wszystko podłączyć, czy będzie to działało jak należy. Jednak są to ogniwa, które mają około tam 70 parę procent swojej pierwotnej pojemności i będą łączone równolegle z dwoma bankami zbudowanymi z nowych ogniw. Więc czy to będzie działało? Jeszcze na dodatek plan jest taki, aby uruchomić to wszystko pod jednym BMS-em. Zobaczymy, czy się uda. Zaczynamy w takim razie, zapraszam Was na film. Dla przypomnienia powiem, że tych ogniw używanych kupiłem 32 sztuki z myślą o tym, że zbuduję z tego właśnie dwa banki po 16 ogniw i podłączę do tego samego BMS-a. Więc pierwsze, od czego zacząłem, to wybór ogniw. Ponieważ tutaj mam zamknięty, powiedzmy, katalog tych ogniw, więc do pierwszego testowego banku wybrałem po prostu 16 ogniw, które miały najwyższą pojemność. Następnie przygotowałem te ogniwa do top balancingu, ponieważ one już trochę leżały, cały test też trwał długo, więc trzeba je zbalansować. Ogniwa ustawiłem do połączenia równoległego, a następnie skompresowałem je za pomocą ścisków stolarskich. Kolejny etap to łączenie wszystkich plusów i wszystkich minusów razem, aby wszystkie ogniwa były połączone równolegle. Dzięki temu można będzie wszystkie jednocześnie zbalansować i wyrównać ich napięcie i poziom energii, które w sobie mają. Jako że tych ogniw miałem 32, więc miałem też odpowiednio dużo busbarów, więc można było się tutaj dosyć łatwo z tym wszystkim wyrobić. Tutaj mała uwaga. Ogniwa musicie ustawić sobie możliwie na jak najbardziej płaskiej powierzchni. No i najlepiej przed założeniem busbarów właśnie je skompresować. Dzięki temu, przynajmniej jeżeli montujecie takie sztywne busbary jak ja, no to tutaj już musi to wszystko być idealnie płasko, idealnie powiedzmy wyrównane ze sobą, no bo inaczej będzie Wam bardzo ciężko busbary po prostu założyć i przykręcić. Szczególnie tak jak widzicie na filmie, ja miałem również takie poczwórne busbary do właśnie połączeń równoległych. No i tutaj one były już bardzo sztywne i wymagały tego, żeby to wszystko było po prostu równiutko. Jako że nie mam aż takiego dużego klucza dynamometrycznego, to te ogniwa po prostu przykręciłem na oko z wyczuciem. Tu jest śruba M14, więc dosyć trudno zrobić jej jakąkolwiek krzywdę. Kolejny etap to top balancing. Do top balancingu jak zwykle używam mojego testera EBCA40L od ZGI Tech i on jest tyle fajny, że po prostu można na nim ustawić 40 A, a połączone równolegle 16 ogniw, potrafi trochę tej energii wypić, także im lepszy, im większy zasilacz, tym szybciej po prostu cały ten proces przejdzie. Tester ustawiłem na napięcie 3,65 V, czyli maksymalne napięcie, jakie powiedzmy gdzieś tam w tych moich ogniwach stosuję. 40 A, prąd odcięcia 1 A. Odpaliłem i poczekałem, aż test się zakończy, czyli ogniwa będą już balansowane. Kolejny etap, to już finalne połączenie ogniw szeregowo, czyli trzeba zamienić co drugie ogniwo plus z minusem. Tutaj jak widzicie, ja sobie po kolei układam busbary, natomiast odradzam taki sposób układania. Lepiej połączyć najpierw jedną stronę, a dopiero później drugą i robić to jeden po drugim, a nie tak. Ja z tego względu, że bardzo łatwo jest w ten sposób zrobić po prostu zwarcie. Jeżeli gdzieś tam się nam obsunie i dwa takie busbary się zetkną, to możemy zrobić po prostu zwarcie, bo powiedzmy, nie wiem, już w górnym rzędzie są połączone te ogniwa ze sobą. Tego tutaj już bardzo ostrożnie, o ile przy balansowaniu, kiedy łączyliśmy równolegle, to tam trudno było sobie zrobić krzywdę, bo terminale przeciwne były bardzo daleko od siebie, natomiast w wkładaniu już na przemian i łączeniu szeregowym ogniw tego typu, radzę bardzo uważać i zachować szczególną ostrożność, żeby nie zrobić sobie po prostu krzywdy. Do terminali, jak poprzednio, wydrukowałem sobie takie specjalne kapselki, które troszeczkę zabezpieczają przed ewentualnym upuszczeniem czegoś. Natomiast zdążyłem tylko czerwone wydrukować, a czarnych jeszcze nie mam gotowych. Może one nie chronią super, ale gdzieś tam troszeczkę zapewniają tego bezpieczeństwa więcej. No i tak to finalnie wygląda. No i co?
Moja piękna instalacja zamieniła się w piękną prowizorkę. Pokażę Wam najpierw, jak to wszystko połączyłem, a później spróbujemy to wszystko odpalić pierwszy raz, bo jeszcze nie odpalałem. Ten bank jest tutaj tymczasowo, dlatego że chcę zobaczyć, jak to w ogóle będzie współpracowało z tymi nowymi ogniwami. Te banki będą połączone równolegle. Na razie to jest naprawdę totalna prowizorka i tak myślę, że jak na prowizorkę zrobiłem to jako tako. Zobaczcie, tutaj banki są ściśnięte, są kompresowane za pomocą ścisków stolarskich. Tak to wygląda. Ściski posłużyły mi też jako przewodnicy do przewodów. Przewody są do totalnie różnej długości, po prostu takie odcinki tej 70 mi zostały i takie użyłem. I te banki są, właściwie te przewody są podpięte tutaj do tych nowych banków, które już wcześniej odpalałem. I zobaczcie, jest to po prostu podpięte do tego samego busbara. Jako że te banki są tak zrobione, że ten dolny ma tam minusa, a tutaj plusa, a ten górny ma na odwrót, tutaj minusa, a tutaj plusa. I to wszystko się spotyka tutaj na tym rozłączniku izolacyjnym. Później sobie idzie przewodami i dopiero tutaj na links szancie następuje połączenie tych banków. Także jako, że użyłem plusa z jednego banku, właściwie minusa z tego banku, a plusa z tego banku, to zyskałem to, że w tym momencie, kiedy rozłącznik jest rozłączony, to każdy z banków jest rozłączony, tak? No bo ten plus nie spotyka się z tamtym plusem, bo rozłącznik go rozłącza. No i w ten sposób sobie to tutaj tak zrobiłem, że wszystkie trzy są w tej chwili od siebie odseparowane. No to taka mówię, prowizorka. Na razie po prostu takie odcinki przewodu miałem. Wiem, że powinny być równe i tak dalej. One równe tu nie będą, bo ten bank też będzie stał tam w garażu za drzwiami. Natomiast no, na razie jest tak zrobione, żeby zobaczyć, czy to w ogóle będzie ze sobą chciało jakkolwiek pracować. Tutaj mamy regulator jeszcze MPPT, który no właśnie tam zawiśnie niebawem, ale na razie go testuję. No i co? Aha, też musiałem podłączyć BMS-a, bo tutaj też będzie DIY BMS, też będzie sterowane to wszystko z tamtego BMS-a. Już są długie odcinki przewodu, zobaczymy, jak to będzie w ogóle działało. Nie wróżę jakiegoś super sukcesu, ale zobaczymy. Także mamy 3 różne ogniwa podłączone do jednego BMS-a i to wszystko ma działać. No zobaczymy, ale to jest tylko test na razie. Jak wszystko będzie ok, no to ten bank, który tutaj stoi, pójdzie do garażu razem z tym jeszcze bankiem, który tutaj nam jeszcze czeka, tym najsłabszym też używanym. Burdel mi się tu zrobił przeokrutny, tu jeszcze kawałek pompy leży. Dobra, odpalamy BMS-a. No dobra, czyli zobaczył, że tych ogniw ma trochę za dużo, więc przechodzimy na kompa i będziemy rekonfigurować. No dobra, mamy już odpalonego laptopa i zobaczymy teraz, co tu się dzieje. BMS pokazuje tu jakieś głupoty obecnie. No dobra, to przejdźmy do konfiguracji. Tak jak poprzednio, przechodzimy do zakładki Settings. Następnie przestawiamy sobie, że tym razem mamy 3 banki. Save. No i zobaczymy, co się tu wydarzy tym razem. No i zobaczcie, ten bank w środku wygląda jakoś dziwacznie. Ciekawe, jedno ogniwo pokazuje jakieś ekstremalnie niskie napięcie. No i w ogóle zobaczcie, jak tu ładnie, tutaj wszystko mamy równo, a ten nowy bank jakieś tutaj odpały ma. Być może trzeba będzie go jeszcze dokładniej skalibrować. Zobaczymy. Tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, czyli to będzie to ogniwo. To 3,41, czyli tutaj pokazuje dobrze. No to czyli ten cell monitor może być uszkodzony jakoś. 54,50 mniej więcej. I będziemy te dwa banki łączyć. Jak zwykle amperomierz już tutaj przygotowany. Także zaraz jak podniosę wajchę, to wszystko to się połączy i zobaczymy, ile wskaże amperomierz. A malutko.
Zobaczcie, już się stabilizuje ładnie, tak jak poprzednio. No i tak to wygląda. Prąd już się w miarę ustabilizował. Zobaczmy teraz napięcia. Na tym banku mamy 54,41, a na tym mamy no też 54,47. Także wszystko się ustabilizowało i można odpalać falowniki, myślę, bo teraz to wszystko już jest odłączone. No dobra, startujemy, wyrównamy sobie zaraz 100%, żeby załapać. No ale kurczę, niestety nie udało mi się tego zrobić na jednym banku, a szkoda. Ale to bordel mi się zrobił, ja dziękuję. Jeszcze muszę poprzykręcać te moduły, bo je flashowałem, cudowałem. Może i to lepiej w sumie, żeby było na 2 BMS-ach. Wtedy będę miał tutaj powiedzmy zamknięty zupełnie system na tym wózku, a druga bateria będzie też na drugim oddzielnie. No przemyślę to jeszcze. No ale cóż, zapraszam Was teraz na omówienie wniosków, jakie wyciągnąłem z tego mojego testu. Celowo nie budowałem od razu, powiedzmy, nie wiem, jakiegoś stojaka, jakiegoś wózka pod te ogniwa, bo tak naprawdę nie wiedziałem, czego się mogę spodziewać podczas pracy właśnie ogniw nowych z ogniwami, które są już tak mocno zużyte. Ten test był dla mnie niezwykle ciekawy, ale tak jak mówiłem, no, nie wiedziałem, czy to będzie w ogóle ze sobą działało, czy będą jakieś mega rozjazdy i same problemy. A problemy były i to bardzo duże, no, szczególnie z odpaleniem tego. Natomiast no, zapraszam Was teraz na omówienie tego, jak to działało, ponieważ żeby sprawdzić, czy te ogniwa faktycznie ze sobą działają, zrobiłem test maksymalnego rozładowania mojego banku. Moje te powiedzmy nowe ogniwa to są 2 banki EVE i CATL. Jedne 304 Ah, drugie 302. Zakres, który używam w moim banku, zakres napięcia, który używam, daje mi tam około 298-299 Ah realnej pojemności na ten bank, natomiast ten z używek tak realnie około 200 Ah powinno dać się z niego wycisnąć jeszcze w tym zakresie napięć, czyli 315, 345, w którym ja pracuję, i postanowiłem sprawdzić, ile faktycznie tego się da wyciągnąć. No więc mój test i też chciałem to sprawdzić w takim właśnie normalnym działaniu mojego domu, tak, żeby to nie był taki syntetyczny test, że rozładuję ładnym, stałym prądem i będzie wszystko super. No nie, zależało mi na tym, żeby to właśnie był realny test, żeby zobaczyć, ile ten mój bank faktycznie z siebie wydoli. I ile wydolił? Wydolił 750 Ah. To było maksymalne rozładowanie, jakie udało mi się uzyskać do momentu, w którym po prostu falowniki pokazały low battery. Natomiast w tym momencie, kiedy nastąpiło to odcięcie, bateria miała jeszcze 7%, zdaje się. Natomiast no, włączyła się grzałka od CW w pompie ciepła chyba, bo nagle obciążenie bardzo mocno skoczyło. No i po prostu spadek napięcia był na tyle duży, że odcięło cały już pakiet. Także wniosek numer 1 z tego testu, no to przede wszystkim to, że źle miałem skonfigurowany falownik. W Victronie jest takie ustawienie jak Dynamic Cutoff. I tam się ustawia, jakie napięcie jest dozwolone dla pracy falownika w zależności od tego, jak duży prąd płynie w systemie. I to trzeba skonfigurować tak, żeby uwzględnić właśnie ten spadek napięcia, który nastąpi przy określonej mocy. Drugi wniosek jest taki, że jednak w momencie, kiedy ten falownik już jest na skraju, gdzieś tam ta bateria już jest na skraju swojego state of charge, no nie należy jakichś odbiorów typu tam, nie wiem, mi tam skoczyło chyba około 7 kW nagle odpalać, raczej już trzeba trzymać to obciążenie bardziej powiedzmy stałe. Takie testy właśnie powiedzmy w domowych warunkach, jak ja używam swojego banku, takie testy tego dolnego przedziału napięcia praktycznie się nie zdarzają, ponieważ w normalnym trybie działania rozładowuję baterię tylko do 50%, dopóki jest grid, tak? Jeśli grida nie ma, no to wtedy idzie już na full. Ale jako, że jest jeszcze fotowoltaika,
to się nie zdarza, żeby to tak nisko gdzieś tam schodziło. No a tutaj w ramach tego testu cała moja fotowoltaika była wyłączona, zarówno inwerter AC, ten SolarEdge jak i ładowarka Victrona, także wszystko działało tylko na bateriach i pełne wykorzystanie domu. Natomiast pokażę Wam, jak to wyglądało. Zobaczcie, na ekranie widzicie moją grafanę, do której dane zrzucają obydwa BMS-y, zarówno ten pierwszy, jak i ten, do którego są podłączone ogniwa Sinopoli. Odpowiednio są ponumerowane, tak? Bank 0 to jest EVE, bank 1 to jest CATL, a bank 2 to jest Sinopoli. To, co jest najciekawsze w tym wszystkim, tutaj widzicie ten test, który wykonywałem, sobie napięcie zjeżdżało, aż nagle było takie, powiedzmy, brzydko jebnięcie, czyli bardzo duży prąd. Tutaj BMS nawet nie zanotował tego spadku, ale Lynx Shunt, którego używam jako tego centralnego monitora, on troszkę oszukuje na napięciu, więc on zanotował znacznie niższe napięcie niż faktycznie było na banku energii. Ale dobra. To, co jest najciekawsze, to jest cell voltage range, czyli rozjazd pomiędzy ogniwami w poszczególnych bankach. I zobaczcie, co tutaj się dzieje. Weźmy sobie to na pełny ekran. Zobaczcie, w tym czasie ogniwa szły sobie tam w miarę równo, natomiast końcówka, no to już jest, zobaczcie, coraz większy rozjazd. Ogniwa te niebieskie, czyli Sinopoli, idą już coraz wyżej i w pewnym momencie dobijają aż do 33 mV rozjazdu. Na tej końcówce też ciekawe jest to, jak zachowywały się ogniwa CATL. Zobaczcie, tutaj też był ten rozjazd naprawdę spory jak na nowe ogniwa, bo dochodził do 19 mV pomiędzy najmocniejszym a najsłabszym ogniwem, więc było to dość sporo. Normalnie te ogniwa pracują bardzo równo i raczej nie zdarzają się takie rozjazdy, no ale ta końcówka to jest coś właśnie, coś ciekawego, czego no, nie testuje się na co dzień, szczerze mówiąc, więc to też warto wiedzieć, jak Twój bank się zachowa w momencie, kiedy będziesz najbardziej już potrzebował tej końcówki mocy, która Ci została, tej końcówki energii, która Ci została właśnie w banku, gdy nie ma grida. Wniosek, jaki też wyciągnąłem z tego połączenia, to przede wszystkim to, że może niekoniecznie warto te używane banki puszczać oddzielnie i łączyć je równolegle. Z tego względu, że te kolejne 16 ogniw, których jeszcze nie użyłem, są jeszcze słabsze. Coraz się słabiej schodzą, coraz mniejszą pojemność mają i rozjazd na nich jest bardzo zbliżony, bo gdzieś w okolicach 20 amperogodzin, zarówno w tej pierwszej 16 jak i w tej drugiej 16. Więc żeby to wyrównać, docelowo chcę zbudować pakiet 16S2P, no i połączyć po prostu odpowiednio najsłabsze ogniwo z najmocniejszym równolegle i tak dalej. Dzięki temu ta różnica pojemności powinna się znacząco zmniejszyć i powinno to finalnie działać moim zdaniem lepiej. Stracę na pewno podgląd na pojedyncze ogniwo w tym banku, tak, bo będę widział dwa ogniwa jako jedno, ale myślę, że dzięki temu zapewnię temu bankowi znacznie bardziej komfortowe warunki działania. I te rozjazdy napięcia podczas pracy powinny być dzięki temu mniejsze. A więc jak widzicie, tak to wszystko wygląda finalnie. Ogniwa nowe działają bez problemu z używanymi i tak naprawdę rezystancja wewnętrzna załatwia nam to, jaki prąd będzie płynął z danego banku. Nawet te niewielkie bardzo różnice w rezystancji wewnętrznej pozwalają na to, że to wszystko się gdzieś tam stabilizuje i prąd jest pobierany tak, żeby napięcie schodziło z każdego banku porówno. Ostatni wniosek, jaki muszę Wam przekazać, to wniosek na temat DIY BMS-a. Od dawna dość mocno ten projekt promowałem. Jest to projekt open source, rozwijany przez tak naprawdę jednego człowieka plus społeczność, która testuje i podpowiada jakieś rzeczy, ale BMS jest jednak na dość wczesnym jeszcze etapie rozwoju i jeżeli chcesz po prostu kupić, zamontować i nie mieć problemów, to raczej wybierz coś innego. Natomiast jeżeli jesteś gotów na to, że ten BMS będzie się jeszcze zmieniał, będą błędy, będzie się czasem zawieszał, czasem będzie gubił komunikację i tak dalej,
no to możesz śmiało w ten projekt wchodzić i testować go razem z innymi użytkownikami. Ma swoje duże zalety, nawet bardzo duże, jest to fajnie gdzieś tam zorganizowane, ale no tak jak mówię, nie jest pozbawiony wad i po tych kilku miesiącach użytkowania widzę je coraz bardziej i widzę to, czego nie widziałem po prostu wcześniej, gdy planowałem cały ten system. No cóż, także chyba na ten moment tyle. Jeżeli jakimś cudem nie subskrybujecie jeszcze mojego kanału, to subskrybujcie. A tak naprawdę to właśnie bardzo niewielu z Was subskrybuje mój kanał, z tych, którzy oglądają. Mniej więcej 70% oglądających to nie są subskrybenci, więc będzie mi bardzo miło, jeśli jednak zasubskrybujecie, będzie wtedy więcej różnych materiałów, będzie też motywacja większa do działania. No dobra, na ten moment tyle, ale mam czerwony nos, jakbym pił tydzień, a tak naprawdę po prostu pracowałem dzisiaj w ogrodzie. Dobra, dzięki, do zobaczenia w następnym filmie, cześć.